Prowadzone przeze mnie badania mają charakter ściśle interdyscyplinarny. Wiąże się to z tym, że jestem absolwentką Instytutu Chemii, gdzie kończyłam studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku chemia ogólna, natomiast moje studia doktoranckie i dalsza moja kariera naukowa jest związana już dużo bardziej z naukami fizycznymi, ponieważ w tych dyscyplinach otrzymam stopień doktora i habilitację. Jest to dość takie ubogacające, ponieważ mogę w swoich badaniach wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin, przez co ten ogląd bardzo często jest uzupełniający i komplementarny, pomagający mi spojrzeć na pewne zagadnienia z wielu punktów widzenia. Jest to o tyle bogatsze, że bardzo wiele naukowców, z którymi też spotkałam się, bardzo często patrzą w pewien wąski sposób na pewne zagadnienia, a przez to, że mam podstawy nauk chemicznych i później zagłębiałam się bardziej w nauki fizyczne, jestem w stanie dużo bardziej szerzej spojrzeć na zagadnienia, które badamy w układach porowatych. Tematem, który jest niewątpliwie według mnie najbardziej interesujący w obecnych czasach, jest badanie zachowania substancji w nanoskali. Ze względu na to, że makroskala, czyli ten świat otaczający nas, powiedzmy, w tych takich normalnych rozmiarach, jest już nam całkiem dobrze znany, jakby kolejnym krokiem do naszego głębszego zrozumienia natury, głębszego zrozumienia tego, co się dzieje wokół nas, jest zejście z rozmiarami niżej. Dlaczego nanomateriały? Nanomateriały są obecnie jedną z najbardziej intensywnie badanych grup związków. Łączy się to z tym, że ograniczenie przestrzenne powoduje w bardzo wielu przypadkach, dla bardzo wielu substancji to, że możemy otrzymywać materiał o całkowicie innych właściwościach, o całkowicie innej budowie, którą nie jesteśmy w stanie otrzymać za pomocą innych technik makroskopowych. I tak możliwe jest otrzymywanie materiałów, które będą mieć nowe właściwości i będą służyć jako nowe nośniki leków, jako ogniwa fotowoltaiczne, czy jako nowe rozwiązanie w szeroko rozumianej elektronice do nowych układów, na przykład baterii, do nowych ogniw słonecznych. Jednak ze względu na to, że schodząc z rozmiarem próbki coraz niżej, to sprawa nie jest taka prosta i można by się wydawać, że jeżeli mamy mniej substancji, to dużo rzeczy powinno być łatwiejszych, nic bardziej mylnego, ponieważ jeżeli schodzimy z układem, z rozmiarem próbki coraz niżej, powiedzmy do nanoskali albo nawet do ilości, powiedzmy nawet do takich monowarstw, gdzie mamy bardzo ograniczoną pojedyncze molekuły substancji, wchodzą inne elementy, które również mogą dominować i mogą nam narzucać pewne właściwości substancji. Mówiąc o układach nano, mamy na myśli takie układy, gdzie ta średnica, czy tak grubość warstwy, czy średnica pora, to jest poniżej 100 nanometrów. Czyli co to jest nanometr? Nanometr to jest 10 do minus 9 metra, czyli proszę sobie wyobrazić milimetr, jest to wielkość, którą każdy z nas kojarzy. Ile to jest milimetr? Ten milimetr dzielimy na 1000, dostajemy mikrometr i ten mikrometr dzielimy kolejny raz na 1000 i dostajemy nanometr, czyli 10 do minus 9 metra. Badanie zachowania nanomateriałów nie jest niczym nowym w nauce. Jeżeli przejrzą Państwo literaturę też polską i zagraniczną, zobaczą, że ten temat jest już studiowany przez 20 lat. Jednak trzeba przyznać, że jeżeli przejrzy się do odniesienia literaturowe, to jest bardzo wiele nieścisłości. Na przykład w przypadku cienkich warstw zrobionych z polistyrenu. Był to związek, materiał badany przez bardzo wiele grup na całym świecie w bardzo różnych układach, na różnym podłożu, na różnej grubości warstw, na różnych sprzętach. I tak doniesienia literaturowe mówią na przykład, że temperatura zeszklenia takiego układu różni się nawet o 90 stopni pomiędzy doniesieniami. Wynika to z tego, że bardzo dużo grup nie prowadziło systematycznych badań, ale prowadziły krótkie, jednoetapowe badania, które dało bardzo wiele różnych rezultatów. W swoich badaniach stwierdziłam, że chcę w pewnym sensie usystematyzować to, co się dzieje w literaturze i w pewnym sensie chcę zrozumieć, dlaczego ten jeden związek może tak naprawdę dawać tak wiele różnych wyników. W wyniku czego podjęłam systematyczne próby badania różnych substancji, takich, które tworzą na przykład wiązania wodorowe, takie, które ich nie tworzą, takie, które są niskocząsteczkowe, takie, które są wysokocząsteczkowe. W przypadku tych wysokocząsteczkowych związków polimerów też w jaki sposób ich ciężar cząsteczkowy, czyli długość łańcucha, rodzaj grup bocznych będzie determinował to, jak dana substancja będzie się zachowywać w
skali nano. Wierzę w to, że wynikiem prowadzonych przeze mnie systematycznych badań na temat zachowania różnych materii w układach porowatych jest to, że w przyszłości będziemy mogli stworzyć uniwersalny model, który pomoże nam i umożliwi nam przewidywanie właściwości układów w skali nano, co w dalszej perspektywie będzie służyło nam do skonstruowania właśnie nowych materiałów, czy to też materiałów przewodzących, czy to też jakichś switch-offów. W wyniku prowadzonych przeze mnie komplementarnych badań z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych, jak spektroskopia dielektryczna, jak różnicowa kalorymetria skaningowa, dyfrakcja rentgenowska, czy też spektroskopia w podczerwieni, udało nam się jako jednym z pierwszych pokazać, że substancje w porach są tak naprawdę układami heterogenicznymi. Obecność membrany, która wywołuje nanometryczne ograniczenie przestrzenne, bardzo często wprowadza dodatkowy czynnik, dodatkowy wkład w badany układ, są to oddziaływanie z powierzchnią. I przez to, że niektóre molekuły są bardzo blisko tej powierzchni, oddziałują z nią, a inne molekuły są oddalone od tej powierzchni i mają inną mobilność, układy te są skrajnie heterogeniczne, w wyniku czego bardzo często dostajemy dwa różne sygnały pochodzące od różnych układów i my jako jedni z pierwszych laboratoriów w skali światowej udało nam się rozróżnić i scharakteryzować te dwie grupy. Poza tym zauważyliśmy, że tak naprawdę makroskopowe zachowanie tych układów tak naprawdę jest zdeterminowane przez to, co się dzieje właśnie na tej warstwie oddziałującej z powierzchnią. I nasze jedne z pierwszych badań w skali światowej pokazały, że jeżeli wygrzewamy ten układ w odpowiednich warunkach, to zmiany, które wywołują się w funkcji czasu na interfejsie, czyli na tej powierzchni spora, determinują zachowanie całego makroskopowego układu. I tak w wyniku reakcji polimeryzacji cieczy jonowych, które prowadziliśmy w porach, jako pierwsi pokazaliśmy, że w ten sposób jesteśmy w stanie otrzymać polimer przewodzący, który charakteryzuje się dużo wyższym przewodnictwem niż ten sam polimer syntezowany w makroskali. Jest to niezwykłe osiągnięcie, które tak naprawdę otworzyło nam oczy na możliwości układów porowatych, że rzeczywiście jest to metoda dość prosta do wytworzenia nowych materiałów, do wytworzenia nowych substancji, do wytworzenia nowych geometrii układów. Perspektywa syntezy polimerów przewodzących charakteryzującymi się większym przewodnictwem niż polimery otrzymywane w makroskali może być bardzo interesującym zagadnieniem przede wszystkim dla szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, ponieważ polimery syntezowane w taki sposób, które charakteryzują się większym przewodnictwem, mogą być potencjalnym zamiennikiem obecnie stosowanych baterii litowych. Innym bardzo ciekawym zastosowaniem membran porowatych może być też zastosowanie ich jako nowych nośników leków, ponieważ dzisiaj przemysł farmaceutyczny zmaga się z jednym bardzo ważnym problemem. Jak zwiększyć rozpuszczalność i biodostępność substancji aktywnych, które generalnie są bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie, że nasz organizm składa się w 80% z wody. Jest to bardzo ważny parametr, który należy przeskoczyć w celu zapewnienia dużo lepszych właściwości materiału, dużo lepszej właściwości też terapii stosowanej. My jako fizykochemicy zadaliśmy sobie pytanie, czy my jako naukowcy jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby synteza chemiczna, która generalnie jest bardzo wieloetapowa i produkuje bardzo wiele odpadów na bardzo wielu różnych etapach produkcji, jest w stanie być bardziej ekologiczna. I naszym prostym, aczkolwiek bardzo innowatorskim rozwiązaniem było to, żeby spróbować wsadzić więcej fizyki w chemię. Czyli jeżeli myślą sobie Państwo na przykład o tym, jak produkuje się różne polimery, to są bardzo często wieloetapowe reakcje, wieloskładnikowe, które później produkują bardzo sporo odpadów ze względu na to, że wydajność tych reakcji jest na rzędu bardzo często poniżej 60%. I my stwierdziliśmy, a co będzie, jeżeli my uprościmy ten układ maksymalnie, czyli mamy swój monomer i jak zmusić ten monomer metodami fizycznymi do polimeryzacji. I tutaj ze względu na to, że jesteśmy laboratorium znanym światowo z badań wysokociśnieniowych, stwierdziliśmy, że po prostu skompresujemy ten monomer i zobaczymy, co nam wyjdzie. Prowadzone przez nas badania na temat wpływu warunków wysokiego ciśnienia na zachowanie różnych monomerów pokazały jasno i wyraźnie, że w bardzo wielu przypadkach jest możliwe prawie całkowite
uproszczenie układów reakcyjnych i dostanie monomeru o ściśle zdefiniowanych właściwościach ze 100% wydajnością. W trakcie trwania mojej kariery naukowej dostawałam szereg licznych stypendium. Jestem stypendystką programu Doctoris, finansowanym w ramach Unii Europejskiej na rzecz rozwoju i infrastruktury województwa śląskiego. Jestem również stypendystką programu START, finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w edycji z roku 2018 i także w tamtym roku uzyskałam stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanych przez dawne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie mam możliwość kontynuowania swoich badań na temat zachowania materii w układach porowatych w ramach przyznanego mi grantu Opus 17, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kluczem, tak naprawdę otwartymi drzwiami, które pomogły mi w sukcesie, jest dołączenie do bardzo prężnie działającej grupy pod okiem naukowca o międzynarodowej rozpoznawalności. Moja przygoda z nauką zaczęła się od tego, że zostałam stypendystką studentem w ramach projektu TEAM przyznanego profesorowi Paluchowi. I nie wiedziałam tego na tamten moment, na ten moment już wiem, że trafiłam do bardzo rozpoznawanej grupy, która w swojej tematyce jest jednym z ekspertów. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy ciężko pracujący, zdeterminowani, bo też wiadomo, że dobry szef nie zrobi za nas doktoratu, ale jeżeli mamy dobrego szefa, który nas dobrze pokieruje i sami jesteśmy zdeterminowani, zmobilizowani i nastawieni na to, że chcemy osiągnąć sukces, to jesteśmy w stanie naprawdę osiągnąć wiele. No i czego przykładem myślę, że jest też moje CV i moja kariera naukowa do tego momentu.